Cześć, jestem Mateusz. Pracuję w firmie Restomatic jako starszy specjalista do spraw wdrożeń. Dziś chciałbym Wam pokazać, jak obsłużyć moduł Delivery w systemie Repos. Zapraszam. Moduł Delivery służy do zarządzania dostawami i kierowcami. W momencie, w którym wpadną zamówienia do systemu i są to zamówienia na wynos, na dostawę, pojawiają się one na mapie. Obecnie widzimy, że mamy 3 zamówienia dostawy na mapie. Mamy również kolejność, w których zostały one złożone. Pierwsze zamówienie, drugie oraz trzecie. Pineski obecnie mają kolor szary, to znaczy, że nie zostały one przydzielone ani do kursu, ani do kierowcy. Oczywiście pineski widzimy na mapie, ale również po prawej stronie mamy dostawę i tutaj również mamy nieprzydzielone i widzimy, że są 3 zamówienia nieprzydzielone. Gdy klikniemy sobie tutaj te nieprzydzielone zamówienia, system przybliży nam wszystkie nieprzydzielone dostawy. Po prawej stronie pojawią nam się nasze dostawy w formie listy, w kolejności, w której zostały złożone. Możemy stworzyć kurs klikając w checkboxy po prawej stronie lub tworząc optymalny kurs klikając na mapie w puste pola w tych szarych pineskach. Gdy już zaznaczyliśmy dostawy, które chcemy połączyć w jeden kurs, na dole podświetliły nam się 2 przyciski. Pierwszy, przypisz kierowcę, tworzy kurs automatycznie w tle. Jak możemy kliknąć dodaj do kursu, wtedy musimy stworzyć sami kurs lub dodać do obecnego. Natomiast obecnie nie mamy żadnego kursu, więc będziemy musieli stworzyć całkiem nowy kurs. Klikamy przycisk przypisz kierowcę, wtedy kurs tworzy nam się w tle, a my wybieramy od razu kierowcę, który ma wyruszyć z konkretnym kursem. Jak klikniemy przycisk przypisz kierowcę, pojawia nam się lista dostępnych dzisiaj kierowców. Wybieramy, który kierowca ma z tym kursem wyjechać. Klikamy przypisz i kurs został stworzony. Oczywiście kierowca na swojej aplikacji otrzymał informację, że został do niego przydzielony kurs. Teraz przejdziemy do aplikacji kierowcy, ponieważ nasze zadanie jako dyspozytora, osoby, która przydziela kurs, zostało wykonane. Obecnie widzimy aplikację kierowcy. Jako pierwsze wyświetlają nam się moje kursy i widzę, który kurs został do mnie przydzielony. Oczywiście ile jest dostaw w takim kursie, jaki mogę sobie wyświetlić szczegóły kursu, ale do tego przejdziemy zaraz. W lewym górnym rogu oczywiście otwieramy zakładkę menu i tutaj mamy po pierwsze informację o tym, czy jesteśmy aktywni. To znaczy, jeżeli jesteśmy w pracy, klikamy, że jesteśmy aktywni. Jeżeli kończymy zmianę, to klikamy, że jesteśmy nieaktywni. Wtedy dyspozytor nie jest w stanie przypisać nam żadnego kursu. Poniżej mamy moje kursy. Oczywiście moje kursy już mieliśmy wyświetlone, do tego właśnie zaraz wrócimy. Oraz mamy informację mój raport. Klikając w mój raport, wyświetli nam się raport z naszej dzisiejszej pracy, czyli ile mieliśmy kursów, ile dostaw, ile powinniśmy mieć gotówki, ile było płatności kartą, ile zamówień opłaconych online. Ale do tego zaraz przejdziemy. Obecnie w naszym raporcie nie ma żadnych danych. Dowieziemy obecny kurs i wtedy zobaczymy, jak wygląda raport. I to klikamy w moje kursy i pojawi nam się kurs numer 2, czyli dzisiaj to już jest drugi kurs, niekoniecznie nasz, tylko ogólnie w restauracji. No i oczywiście widzimy, że mamy 3 adresy, na które musimy zawieźć zamówienia. Klikamy sobie w kurs drugi, pojawia nam się informacja odnośnie kursu, czyli status oczekująca. Liczba zamówień w kursie, widzimy, że mamy 3 zamówienia. Czy potrzebny jest nam terminal? Pojawia nam się informacja, że nie. To znaczy, że klienci zdeklarowali, że będą płacić gotówką. No i ile mamy czasu, aby dowieść pierwszą dostawę. Poniżej oczywiście pojawiają się w kolejności zamówienia, które mamy dowieść. Gdy wychodzimy z restauracji z konkretnymi zamówieniami, klikamy przycisk rozpocznij kurs. W momencie, w którym rozpoczęliśmy kurs, widzimy, że kolor pinesek zmienił się na niebieski. To oznacza, że jesteśmy już w trasie jako kierowca. U dyspozytora na mapie kolor również zmienił się na niebieski, dzięki czemu dyspozytor może monitorować postęp kursu. Widzimy nasze 3 dostawy, klikamy w pierwszy adres, który nam się wyświetlił, wolności 41. Pojawia nam się szczegóły tej konkretnej dostawy, czyli w którym jest kursie, jaki jest status, który kierowca wiezie, numer zamówienia. Klikając w numer zamówienia, czyli 1, możemy podejrzeć, z czym jedziemy dokładnie. Czyli na samym dole mamy informację buła, samo mięso oraz kubek amerykański. Klikamy wstecz. Następnie mamy informację o kliencie, czyli jest klient i numer telefonu. Klikając w numer telefonu możemy zadzwonić do klienta. Następnie widzimy adres, na który mamy dowieść. Po prawej stronie mamy możliwość przejścia do GPS-a z wytyczoną trasą.
Jak widzimy, mamy wytyczoną trasę. Jedynie co musimy zrobić, to kliknąć przycisk rozpocznij. Poniżej mamy płatność. Widzimy, że klient zdeklarował płatność gotówką. Natomiast jeżeli zajdzie potrzeba zmiany, możemy kliknąć po prawej stronie w ołówek i wybrać, czy płatność będzie jednak kartą, czy na przykład płatność podzielona jedną część kartą, drugą gotówką. Możemy prowadzić również notatkę do tej konkretnej dostawy, jeżeli zadziało się coś, o czym trzeba poinformować przełożonego. Gdy dowiedzieliśmy konkretne zamówienie do klienta, klikamy przycisk zakończ. Wybieramy, czy zamówienie zostało dostarczone, czy nieudana dostawa z jakiegoś powodu. Jak klikniemy nieudaną dostawę, system każe nam wybrać powód. My klikamy, że zamówienie zostało dostarczone poprawnie. System cofnął nas do widoku kursu. Jak widzimy, zamówienie na pierwszy adres zostało już dostarczone. Przechodzimy na kolejny adres. W momencie, w którym dostarczyliśmy wszystkie zamówienia, system zapyta nas, czy zakończyć kurs. Klikamy oczywiście potwierdź. Kurs został zakończony, co też widzimy w swojej aplikacji jako kierowca. Czyli mam informację, że kurs drugi jest na zielono, to znaczy, że został zakończony poprawnie. Klikając w lewym górnym rogu w menu, przechodzimy sobie do mojego raportu. W moim raporcie mamy informację o tym, ile mieliśmy dzisiaj kursów, ile w tych kursach było dostaw, ile jest nieudanych dostaw, jaki jest łączny koszt za dostawę, to jest koszt dostawy, który płaci klient, ile powinniśmy mieć gotówki, ile było płatności kartą, ile zamówień przedpłaconych, no i oczywiście łączna suma wszystkich zamówień. Gdy zjedziemy sobie niżej, mamy szczegóły każdego kursu. No i oczywiście pod spodem mamy informację, na jakich adresach byliśmy, jaka była forma płatności. I to wszystko, jeżeli chodzi o aplikację dla kierowcy. Przejdziemy sobie teraz do naszego dyspozytora. Jak widzimy, w momencie, w którym kierowca dowiózł wszystkie zamówienia, pineski zmieniały swój kolor na zielony za każdym razem, gdy kierowca kliknął, że dowiózł zamówienie na konkretny adres. Widzimy obecnie, że wszystkie 3 adresy zmieniły swój kolor na zielony. To znaczy, że kierowca zaraz zakończy kurs. Tym samym możemy dostosować pracę kuchni. Jak rozliczyć kierowcę? Aby rozliczyć kierowcę na koniec dnia, po lewej stronie w nawigacji przechodzimy sobie do raportów kierowców. Widzimy, że dzisiaj był tylko jeden kierowca. Oczywiście mamy informację, ile miał kursów, dostaw, ile powinien mieć gotówki, ile było płatności kartą, zamówień przepłaconych i łącznej wartości wszystkich zamówień. Możemy wyświetlić szczegółowy raport tego kierowcy, klikając w jego imię. Szczegółowy raport obejmuje również liczbę kursów, dostaw, nieudanych dostaw. Mamy również koszt za dostawę. Oczywiście informacje, ile powinien mieć gotówki, karty, ile zamówień było opłaconych online. No i oczywiście łączną sumę wszystkich zamówień, jak i adresy, na których dany kierowca był. Mamy też informację o tym, ile trwał dany kurs. Tym samym rozliczenie kierowcy na koniec dnia zajmuje nam kilka sekund. Z dzisiejszego filmiku dowiedzieliśmy się, w jaki sposób obsługiwać moduł Delivery oraz rozliczać kierowców. Mam nadzieję, że materiał był dla Was pomocny. Do zobaczenia.